Czekaj, sobie ustawię. I chyba kichnę. Ty kurde. Poranny, jesienny kich. Bardzo serdecznie witam na kanale Preston Innovations Polska. Jestem dzisiaj chyba nad jedną z moich ulubionych rzek, nad rzeką Nogat, w zupełnie dla mnie nowym miejscu i mam nadzieję zapolować na leszcze, więc zapraszam Was na film. Przywitał mnie dzisiaj piękny poranek. Kurde, przepiękna jesień jest w tym roku. Już się nie mogłem doczekać, kiedy zarzucę zestaw. Tak jak wspomniałem, jestem pierwszy raz na tym miejscu, więc chciałem tutaj znaleźć rynnę. Obserwując tą rzekę, jak ona tutaj sobie płynie teoretycznie z tamtego kierunku w tamtym. Tak sobie ułożyłem, że ten nurt idzie tam daleko, pod tamtym brzegiem, on później odbija, idzie blisko tu tego brzegu, bo tu jest taki łuk i tam dalej musi odbijać pod przeciwległy brzeg. No i to potwierdziło gruntowanie. Gruntowałem sobie to stanowisko co 5 metrów i tak między 20 a 30 metrem to miejsce było najgłębsze, około 22-25 metra. Tu było najgłębiej. Więc wybrałem właśnie ten najgłębszy rejon tutaj. Twarde, piękne, twarde dno. Im dalej to dno było też twarde, ale już powiedzmy poza 35 metrem tam już był mułek. 40 metrów od brzegu było 1,5 metra płycej, też już dno było miękkie, to czułem po ciężarku, który opadał na dno. Około 22-23 metrów od brzegu wytypowałem miejscówkę. Nie wiem, jak ryby zareagują. Wydaje się, że to jest taki okres, że te ryby powinny żerować. Jak gruntowałem, to też wyczułem, że te ryby tutaj gdzieś tam pływają, bo wyczułem na plecionce obecność ryb. Nie wiem, jakie to są ryby, bo rano jak przyjechałem i były spławy na wodzie, no to widziałem spławy głównie drobnych rybek, więc bałem się bardzo mocno zanęcić to łowisko, żeby mi te małe rybki tam żeby mnie nie opanowały. Nie wiem, co tu za małe rybki mogą być. I na razie podszedłem do tego nęcenia, powiedziałbym tak bardzo zachowawczo. Wymieszałem sobie zanętę z gliną w proporcji 2:1. Chodziło mi o to, żeby ta mieszanka była cięższa, może troszkę bardziej zgaszona niż sama zanęta, żeby nie biła gdzieś tam w wodzie, nie wabiła tych drobnych ryb. Poza tym glina też troszeczkę przyciemniła tą mieszankę. Też chciałem, żeby ona była bardziej ciemna. Do zanęty dodałem trochę pokrojonych dendroben, kasterów, białych robaków, troszkę też jokersa i 6 koszyków tej wielkości. To są takie klasyczne koszyczki open end, klasycznej budowy, tylko że tutaj z takim powiedzmy plastikowym wykończeniem. I 6 takich koszyczków podałem na start w łowisko. Wydawało mi się, że jest branie, ale nie ma ryby, nie trafiłem z zacięciem. No i rozpocząłem wędkowanie. Jak na razie jest cisza, widzę jakieś tam... Wydaje mi się, że to są obcierki o ten mój zestaw, bo to nie są takie pewne brania. Więc na razie czekam na to, co się wydarzy. Jeżeli to moje skromne nęcenie nie przyniesie żadnych efektów, powiedzmy w ciągu pół godziny, no to będę próbował bardziej takiego ofensywnego nęcenia. Mam wrażenie, że te ryby powinny tutaj zażerować, więc być może trzeba troszkę więcej poruszyć w tej wodzie, troszkę więcej zamieszania zrobić, żeby je sprowadzić do dna i skusić do brania.
chyba jest pierwsza? Nie, to jest mała pierwsza rybka. Tak właśnie myślałem, że tutaj trochę tych małych rybek jest, bo właśnie te spławy, które były, to właśnie były te nieduże rybki. Co mi pokazuje, że być może muszę bardziej ofensywnie nęcić, no bo skoro są te małe ryby, no to one będą tutaj wyjadać to, co podam swoje stanowisko, więc muszę coś tak zanęcić, żeby coś zostało dla większych ryb. Okazuje się, że rzeka Nogat jest bardzo specyficzną rzeką. Ja pochodzę z Mazowsza, tam jak rzeka płynie z jednej w drugą stronę, to ona cały czas płynie z jednej w drugą stronę, natomiast uciąg na Nogacie jest uzależniony od wiatru, myślę od wpływu morza tutaj na tą rzekę, no bo to jest rzeka, która jest blisko morza czy Zalewu Wiślanego i te wiatry czy Zalew Wiślany też oddziaływuje na tę rzekę, więc tak normalnie patrząc na mapę, to tutaj uciąg powinien być z mojej lewej strony w prawą, tam. Natomiast jak przyszedłem rano, to się okazało, że tak miałem wrażenie, że woda stoi z lekką tendencją, jakby ta woda przemieszczała się w lewą stronę, czyli teoretycznie pod prąd. Powiem szczerze, trochę zgłupiałem. Natomiast przyjechał Michał, który kręci tutaj ten film. Michał jest tutaj moim przewodnikiem. No i Michał mi to wytłumaczył właśnie, że wiatry mają wpływ na to, co się tutaj dzieje w tej wodzie. Jest kolejna ryba. Też nie jest to jakaś duża ryba, następny pewnie krąpik. No chyba się zapowiada pracowite rzeczne łowienie. Krąpik już jest większy. Pewne branie. Ryba bardzo waleczna. No, wygląda na to, że te ryby tutaj będą mi czyścić to moje stanowisko. To ja tu przed Szczecinem na trening powinienem przyjechać. Do tego to nawet już wezmę podbierak. Tak, gatunek leszcz. Jeszcze nieduży, ale już jest leszcz. Brania są natychmiastowe, bardzo pewne, bardzo dobrze sygnalizowane, ale na razie ryby jeszcze to nie jest to, po co tutaj przyjechałem. Michał chciał, żebym zachował tendencję i łowił coraz większe ryby, więc zmieniłem też przynętę, bo na początku tak nie wiedziałem, czy będą brania. Zacząłem ochotkę z białym, no ale brania są na tyle pewne, więc zmieniłem na kawałek dendrobeny. Jak widać, to też rybą smakuje, nawet ryba jest już zdecydowanie większa od poprzednich, także być może w kierunku tej dendrobeny trzeba będzie iść. No taki już troszkę większy jak z żerańskiego. Woda jest krystalicznie czysta. Ciekawy jestem tych ujęć podwodnych. Po tym leszczu liczyłem, że będą już tylko większe ryby, ale okazuje się, że nie. Tam troszkę tych drobiazgów się kręci. Ale branie ryb są imponujące, w sensie ich czytelność. Podszedłem bardzo tak ostrożnie do nęcenia, tak jak wspomniałem na wstępie, że podałem niewiele. I po tym zanęceniu było kilka szybkich brań, kilka ryb złowiłem, nawet jakiś leszczyk się trafił. I później się zrobiło słabo. Zrobiliśmy też live'a na kanale Prestona. W ciągu tego live'a złowiłem kilka jakichś niewielkich krąpików. Naprawdę niewielkie ryby. Nie po to tutaj przyjechaliśmy. Więc myślę, że trzeba tutaj zadziałać, coś spowodować, żeby w tej wodzie poruszyło się, żeby te ryby mogły się ustawić, miały szansę może te leszcze tutaj dopłynąć i trzeba im stworzyć jakieś pole do żerowania.
Mam wrażenie, że jest tutaj dosyć dużo drobnych ryb. Tak jak mówiłem, rano widziałem wiele spławów tutaj, takich drobnych rybek. No i te krąpiki są dosyć żarłoczne, jak nawet zakładam białe robaki na haczyk czy ochotki, no to ta przynęta jest zmasakrowana. Wszystkie ryby, mimo tego, że stosuję krótki przypon, muszę odczepiać wypychaczem, także no, te ryby dosyć tak agresywnie tutaj, bym powiedział, żerują, przynajmniej te małe, więc no, za chwilę przygotuję mieszankę, dodam przynęt, chyba nawet zrobię też wałki, żeby te ryby miały utrudniony dostęp do tych przynęt, żeby to nie było tak, że to spadnie na dno, luźny towar i jak powiedzmy z dywanu, bo będą sobie wybierać pojedyncze przynęty, tylko będę chciał te przynęty związać, żeby te ryby będą wiedziały, że te przynęty tam są, natomiast nie będą mogły ich łatwo skonsumować, no bo będą związane w kulce i takie coś, trochę tych wałków tutaj podam w łowisko, no i mam nadzieję, że przypłyną większe ryby. Tak jak wspomniałem, trzeba troszkę coś tu zmienić w łowisku, bo to na razie nie jest satysfakcjonujące łowienie, ale też zmieniam dystans, tak sobie pomyślałem tutaj na tym 22 metrze, kilka razy zdarzyło mi się, że na dnie o coś złapałem, później wyciągnąłem taki pęk małż, więc jeżeli tutaj są małże, chciałbym uciec z takiego miejsca, odsunę się troszeczkę dalej o 8 metrów na równe 30 metrów i tam stworzę nowe łowisko. Mam nadzieję, że nowy dystans, bardziej ofensywne podejście do nęcenia i te przynęty związane przede wszystkim w kulach spowodują, że te drobne ryby nie będą mogły tak szybko wyjeść tych przynęt i coś zostanie dla leszczy i leszcze będą chciały tutaj przyjść i żerować. I uciąg nie jest zbyt duży, nie wymusza zastosowania koszyczków cięższych niż 60 gramów, to najchętniej sięgam po wędzisko Supera X 3,60 do 60 gramów. Bardzo uniwersalny kij, którym bardzo fajnie się wędkuje. Można w nim zamontować zarówno szczytówkę 0,7 uncji, czy nawet jeżeli potrzebne są cięższe, jakieś grubsze szczytówki, to i dwuuncjową szczytówkę, dlatego no, wymienność tych szczytówek jest dosyć duża. Oczywiście te lżejsze szczytówki, no to trzeba dodatkowo dokupić, bo w zestawie ich nie ma. No ale na takie rzeczne łowienie, tak jak ja dzisiaj mam 1-uncjową do łowienia, do nęcania mam 1,5-uncjową szczytówkę, więc to są szczytówki w zestawie i one dzisiaj świetnie się nadają. Tutaj stosuję koszyczki 30 i 40 gramowe. Jak na razie jestem gotowy, jakby mocniej zaczęło płynąć, no to mam też i 50 i 60 będę mógł założyć. Do tego kołowrotek Extremity 520 z plecionką 0,10, 7 metrów strzałówki zakończonej skrętką. Na końcu skrętki szybko złączka. No i tyle. Na razie łowię koszyczkami typu cage. Próbowałem też koszyczkami typu open end. Mam też przygotowane koszyczki open window. Uważam, że koszyczki open window w takich warunkach też się sprawdzają. Ja bardzo lubię łowić w rzekach, gdzie nie jest duży uciąg, nie przesuwa tego koszyczka właśnie i jest głęboka woda. To właśnie koszyczki open window świetnie dają radę. One bardzo celnie latają oczywiście, ale bardzo dobrze transportują też zawartość na dno. Tam niewiele z tego koszyka się odrywa, czyli we wszystkich takich miejscach, gdzie występują jakieś drobne ryby, które mogą przeszkadzać podczas łowienia, to open window daje radę, bo je mija tak w miarę cicho i nie zachęca ich do przyjścia na dno, a można w nich zmieścić bardzo dużo przynęt. Z takimi koszyczkami, z takim sprzętem jestem przygotowany. Teraz jeszcze ryby muszą tylko potwierdzić, czy to było dobre założenie. Na razie krąpiki tutaj
zdominowały to łowisko. O, jest i pani płotka. Michał mówił, że tu duże płocie są. Także mam i ja. Nie biorą leszcze, więc cieszę się łowieniem tego, co woda daje, czyli te krąpiki, płoteczki. I mam nadzieję, że między nimi zakręci się jeszcze jakiś złoty leszcz. Zmieniłem też koszyczek, bo wcześniej łowiłem, tak jak mówiłem, koszyczkiem typu cage czy open end, natomiast teraz wziąłem koszyczek open window, o którym wspominałem, i mam wrażenie, że to łowienie jest lepsze. Tak, mam też możliwość poćwiczenia sobie łowienia, powiedzmy takiego szybkościowego tych drobnych ryb podczas zawodów wędkarskich. To się przydaje, to tak się wydaje, że to co to za problem łowić małe ryby, natomiast to nie jest takie oczywiste, bo te małe ryby przeważnie są bardzo agresywne w swoim żerowaniu, ubrania są szybkie i trzeba dobrze ustawić zestaw, podawać odpowiednie przynęty w koszyczku, odpowiednio ten koszyczek nabijać, żeby łowić je regularnie, no bo przy takim szybkościowym łowieniu małych rybek liczy się skuteczność. Chodzi o to, żeby praktycznie za każdym razem wracać z rybą, żeby nie tracić czasu na puste przebiegi. Jak łowiłem na pinki, czy dodawałem do tych pinek ochotkę na haczyk, to miałem bardzo szybko brania, ale większość z tych brań pudłowałem, nie mogłem zaciąć ryby. Tak jakby ta przynęta była, no nie chcę powiedzieć, że za mała, ale być może była mała i tą przynętą interesowały się drobniejsze krąpiki, które jest bardzo trudno zaciąć. Natomiast teraz zakładam 2 białe robaki i mam wrażenie, że te brania są pewniejsze. Jest lepsza sygnalizacja, zabudowany koszyczek też powoduje, że gdzieś tam ta zawartość tego koszyczka nie fruwa w toni, tylko jest transportowana do dna. Co też powoduje, no jak jest na tym dnie wzburzona zanęta, to te ryby też są bardziej pobudzone. One mają większą tendencję, żeby gdzieś unosić się nad dnem, żerować na tym opadającym towarze. Natomiast jeżeli całość transportuje się do dna, to też zmuszamy tym ryby, żeby one zeszły do dna i tam żerowały. No i dzięki temu są pewniejsze branie. Takie mam zdanie na ten temat. Po zmianie tego koszyczka i przynęty teraz to już jest kolejny rzut i kolejny raz wracam z rybą, pomimo tego, że te ryby nie są duże. Tym razem płotka, ale pewnie zacięta. Branie było dobrze sygnalizowane, nie było jakieś mocne, ale dobrze sygnalizowane. Tak jak wspomniałem, no tutaj życzeniem moim jest to, żeby łowić leszcze. Nie zawsze życzenia się spełniają. Więc łowię to, co daje woda, ale też chcę sobie jakoś pomóc, żeby mi te leszcze wzięły. Na razie zrezygnowałem z Jokersa, bo myślę sobie, że Jokers leszczom bardzo odpowiada. One uwielbiają Jokersa, natomiast też te drobne rybki go uwielbiają. Więc nie chcę ich tutaj dodatkowo wabić Jokersem. Gdy tutaj łowiłem, może nie w tym miejscu, ale w tej rzece jakoś na początku roku, no to bardzo dobrze leszcze bardzo dobrze reagowały na dendrobeny, więc teraz staram się do koszyczka wkładać praktycznie same cięte dendrobeny, żeby żadnych tam drobnych jakichś przynęt nie było i liczę na to, że być może te dendrobeny do końca nie będą smakować tym drobnym rybkom, a zwabią w stanowisko leszcze. Ale jak na razie to te drobne rybki też im to pasuje jak na razie.
O, jak na razie to ty taki misio tu jesteś w porównaniu do tamtych. Także można już założyć, że film jest skończony, bo leszczy nałowimy. Znaczy już w sumie nałowiliśmy, bo jest zwiadowca. Zrobiła się cisza w łowisku. Tak, kurczę, brały te drobne rybki jedna za drugą, a później nagle zrobiła się cisza. Pomyślałem sobie, że wpłynęły jakieś duże ryby tutaj w łowisko. I no, próbowałem na te białe robaki na 2 nie miałem brania, to próbowałem na pęczek ochotek, też tam jakieś wskazania były, natomiast to nie były jakieś dobre brania. Później spróbowałem na małą porcję ochotki, tak mówię, może te leszcze są takie wybredne i potrzebna im mała porcja gnojaków, ale to też nie były jakieś zdecydowane brania. Wróciłem do 3 białych robaków i teraz coś zaciąłem, ale kurczę, dziwnie to walczy, nie wiem co to będzie. Czy to jest duża ryba i ona tak się trzyma dna, czy tam jakiś mam pęk. Wygląda na ciężką, o zawinięta może była, czy to pęk tych małż? O teraz już idzie lekko. Nie wiem co to będzie, mam nadzieję, że będzie ładny leszcz. Chociaż nie walczy jak leszcz, to jest jak... Nie wiem co to będzie, powiem szczerze. Dziwna jest walka, ale każda duża ryba mnie dzisiaj będzie cieszyć. Wstałem, bo tam gdzie łowię jest myślę, że około 4 metrów. Tutaj widzę kamienie na dnie, więc tu gdzieś musi być stok. Nie chciałbym, żeby ta ryba gdzieś po tym stoku przejechała żyłką. Ona chyba się zorientowała, że jest zacięta. Nie są to takie szarpnięcia leszczowe, bym powiedział. Kurczę, nie wiem co to może być za ryba. Nie chcę zgadywać. No ja już wiem co to za ryba jest, to jest szczupak. Dlatego mi te małe ryby usiadły. A to pan szczupak mi tam czyścił to łowisko i dlatego brania ustały. Dobra, muszę go chyba z zaskoczenia wziąć, bo on tak to się nie da. Czyli go tutaj podciągnę. 60? Tak może być, no 50 parę, 60 centymetrów myślę. Także przyjechałem po leszcze, nie no to jest ponad 60 myślę rybka. Tak mi się wydaje. To bardziej Michał będzie wiedział, bo on jest bardziej doświadczony w łowieniu szczupaków. Wydaje mi się, że już się wypiął. Teraz zobaczę. Ten przypon będzie do wymiany, bo on go ma tutaj przez pyszczek. Haczyk mam tutaj. O, jak on tak za skórkę tylko złapany. Skubaniec on mi wyjadał normalnie robaki. On był legalnie zaczepiony za samą końcóweczkę. Czekaj, ja Cię po szczupakowemu złapię. Parę szczupaków w życiu złowiłem, więc wiem jak go chwycić. Tak mi się wydaje. No zobaczcie. Szczupak. Ile Ty tam masz? Niełatwo go będzie tu zmierzyć. 56. No ja myślę, że ma około 60. Tak go nie położyłem, żeby go nie męczyć, ale myślę, że masz. O, tak będzie ładnie wyglądał. Michał się trochę zestresował, muszę powiedzieć, ale zobaczcie, no piękna rybka. Słuchajcie, tej ryby nie wypuszczam, bo ja go wezmę do domu na kolację. Szkoda, że nie widzieliście miny Michała. Nie, oczywiście ryba wraca do wody. Niech odpływa.
Złapałem go tak tu chwytem takim spinningowym. O, chwilę go potrzymam. Niech on się tu ładnie zaprezentuje. Przepiękna rybka, zobaczcie jaki. O, już chce odpłynąć. Już go zaraz puszczę i niech sobie płynie. No i co, będą teraz brały normalne ryby? Na to mam nadzieję, bo wyczyścił mi tam łowisko, naprawdę zrobiła się cisza. Zobaczcie, ja w swoich rzecznych zestawach bardzo lubię na końcu skrętki mieć łącznik szybkiej wymiany. Więc jak coś się tylko wydarzy, to bardzo szybko można zapiąć przypon. Wystarczy tylko tutaj otworzyć ten haczyk, który jest, zaczepić przypon, zabezpieczyć taką gumową tulejką i można łowić. Co to będzie tym razem? Troszkę mocniej się szarpie niż te małe rybki. Sandacz. To by było szczupak, sandacz, okoń, sum. Dziękuję, komplet. Może być jakiś nieduży leszczyk, tak obstawiam. Chociaż dziwne to było, bo nie było jakiejś tam wyraźnej sygnalizacji brania. Nie, to jakiś nieduży rzeczywiście. Także może pomalutku i te leszcze tutaj przypłyną w to stanowisko. Pewne branie, 3 białe robaki wyskrobane i do wody. Jak widzicie, ryby są nieprzewidywalne. Była duża nadzieja na obfity połów leszczy. No niestety coś się tutaj pod wodą zmieniło. Pogoda się cały czas zmienia. Teraz jak widać przyszła taka mgiełka. Ja to czuję tak jakby był delikatny opad, ale to chyba jakaś taka mgiełko-chmurka. Nie wiem, pewnie ktoś, kto się zajmuje meteorologią, by to lepiej nazwał. No i leszczy jak na razie nie ma, chociaż kurczę, mi się wydaje, że to jest fajna właśnie pogoda na leszcze. Jeszcze ja mam nadzieję, że coś wpłynie w to łowisko. Do tej pory jakieś nieliczne małe leszczyki były, ale przeważały krąpie i złowiłem też kilka płotek. Później to łowienie moje zepsuł szczupak, a teraz tak jakby po tym szczupaku cały czas się nie mogę odbudować, więc chcę coś pokombinować. No, spróbowałem na początku zanęcić bardziej zanętowo z przynętami, więc być może to jest czas, żeby spróbować zanęcić gliną z jokersem, może troszkę dendroben dodać i kasterów, tak typowo pod leszcze. Może to przypadnie im do gustu i przypłyną w to łowisko, więc nic się nie dzieje. Biorę wędkę do nęcenia, podam kilka tam koszyczków, żeby zrobić jakiś plac dla leszczy. No i będę walczył, jeszcze się nie poddaję. Na razie donęcenie też tą gliną to też przynosi małe rybki. Nie ma tych brań też tak dużo, trzeba przyznać. Ale teraz coś wzięło i rybka jest nieduża. Chociaż wzięła bardzo mocno. Taki mały krąpik, a takie branie. To moje łowienie zbliża się ku końcowi. Pogoda dzisiaj bardzo zmienna. Piękny jesienny dzień w sumie. Bardzo się cieszę, że mogłem dzisiaj go spędzić nad wodą. Co prawda liczyłem na lepsze połowy, natomiast takie jest wędkarstwo, jest bardzo nieprzewidywalne. Myślę, że to wszystko słyszycie, co tu do mnie dociera. Tutaj gęsi, po prawej stronie
Kaczki się awanturują. Wiatru dzisiaj dużego nie było. Rano było cieplej, później się zrobiło chłodno. Teraz to przyszła taka, nie wiem jak to nazwać, taka mgiełka. Tu cały czas mrzy. Nie padało, mi robaki uciekają z opakowania, z pudełka. Więc cały czas jest dookoła wilgoć. Jak zacząłem nęcić tutaj tą gliną z Jokersem, o coś tam tak jakby to nie jest chyba ulubiony pokarm dla tych małych rybek. Wcześniej się obawiałem tego i raczej postawiłem na białe robaki. Też był moment, że dużo nęciłem dendrobenami. No ale to nie przynosiło efektu, więc postanowiłem ponęcić gliną z Jokersem, trochę z grubą ochotką. Też z dendrobenami, ale już bez zanęty, żeby nie wabić tych małych ryb. No i rzeczywiście nie wabię małych ryb. No ale dużych leszczy też na razie nie zwabiłem. Ten leszczyk na pewno jak na to łowisko to duży nie jest. W ogóle nie jest duży. Malutki. Myślę, że miejscowi wędkarze w ogóle się dziwią, skąd tu takie leszcze się biorą. No ale takie też są. Leszcze dzisiaj miały inny plan niż żerowanie w moim stanowisku. Złowiłem wiele fajnych krąpi, które brały naprawdę wyraźnie. Zakładałem po 2-3 białe robaki na haczyk. No i te ryby połykały w całości tę przynętę i bardzo dobrze sygnalizowały te brania. Więc nie musiałem się domyślać, że coś tam się znajduje na końcu zestawu. Jak na razie wisienką na torcie był szczupak, który przeszkodził w łowieniu tych małych ryb, ale też dał wiele frajdy z holu. Branie tego szczupaka przypominało takie klasyczne, bym powiedział, branie leszczowe, bo było mocne ugięcie i poluzowanie szczytówki, takie całkowite poluzowanie szczytówki. Tak wziął ten szczupak. Przez chwilę po zacięciu myślałem, że mam ładnego leszcza, no ale tutaj jak zaczął w tej prześwietlonej wodzie się pokazywać, no to już widać było centki na tym zielonym jego ciele. No i tyle, na pewno dzień lepszy tutaj nad wodą niż bym miał siedzieć w domu. Próbowałem łowienia w różnych miejscach tej rynny, bo rozpocząłem powiedzmy w takim najgłębszym miejscu. Takie miałem informacje, że tutaj trzeba wyszukać najgłębszego miejsca. Dosyć dokładnie wygruntowałem to stanowisko i tam zacząłem, ale na dnie były tam małże, no i też te małe ryby przeszkadzały, więc po dłuższym czasie, jak tam się nic nie działo, to wyszedłem troszkę na płytszą wodę, ale ta woda była płytsza, nie wiem, myślę, że ze 30 może centymetrów, może 20 centymetrów od tego najgłębszego miejsca. Przesunąłem się trochę dalej, bo pomyślałem, że ryby mogą się trzymać bliżej środka rzeki. No ale tam leszcze też się nie pokazały. Tam też były krąpiki, płotki, no i między nimi trafił się szczupak. Nęcenie gliną z Jokersem, co nieraz bywa bardzo skuteczne, na leszcze też jak na razie nie przynosi efektu i nie interesuje też mniejszych ryb. To też jest ciekawe, że te mniejsze ryby jakoś nie gustują w Jokersie. One chyba wolą kastery, pinki, białe robaki, tego typu przynęty. Chciałem złowić leszcza i złowiłem. Kurczę, mam wrażenie, że tutaj tych większych leszczy jakoś nie ma. Przynajmniej na razie gdzieś tak jakby sobie odpłynęły. Jak się trafiały te leszcze, to mniejsze, no i krąpie. I taka ciekawostka, że zastosowanie gliny z Jokersem absolutnie odcięło te mniejsze ryby. Co prawda zdarzają się co jakiś czas brania, natomiast mam wrażenie, że to jest coś, co je w ogóle nie interesuje. To nie jest dla nich atrakcyjne. Że nie wiem, jeszcze wykonam pewnie z 2 zarzuty i też będę już się zwijał.
Jak widzicie, łowienie no to jest nieprzewidywalne, to na pewno nic odkrywczego, ale nie zawsze się łowi duże ryby, nawet pomimo tego, że tutaj mieliśmy informację, że mogą się trafiać ładne leszcze. Mnie się dzisiaj żaden nie trafił, ale i tak spędziłem piękny dzień. Jak widzicie, jesienny, piękny dzień nad wodą, więc jestem z tego bardzo zadowolony. Jak jesteśmy przy tym temacie, że nad wodą bywa ciężko i nie zawsze łowi się duże ryby, to chciałbym Was zapytać, może napiszcie w komentarzu, czy interesują Was takie filmy, czy Was nudzą, bo no zdarzało się tak, że gdzieś z Michałem pojechaliśmy robić jakiś film, no i filmy trafiały do kosza, bo nawet nie mówię, że się nic nie udało złowić, ale złowiliśmy jakieś małe rybki i uznaliśmy, że nie będziemy zawracać Wam głowy takimi, powiedzmy, mało spektakularnymi holami. Ale zdaję sobie sprawę, że realia nad wodą no takie są. No to nie jest tak, że zawsze jest Dzień Dziecka i trafiają się słabsze dni. To jest nieprzewidywalne. Więc napiszcie w komentarzu, co sądzicie o takich filmach. A ja się będę żegnał. Bardzo serdecznie dziękuję, że byliście do końca filmu i do zobaczenia w następnym. Musisz głośniej mówić, bo kamery nie ma mikrofonu już. Ale ja nie mam. Dzień zbliża się ku końcowi, a tu jeszcze na koniec chyba największa biała ryba dzisiaj. Wcale nie jest jakiś wielki, ale na te rybki, co tutaj było, no to zdecydowanie największy. Chociaż być może trzecia ryba, czy czwarta, którą dzisiaj złowiłem, to była podobnych rozmiarów, może troszkę większa. Pewne branie, pewne odpłynięcie, definitywnie do widzenia.